to nasza kolejna spontaniczna przygoda. Te bardziej zaplanowane nie zawsze są tak ekscytujące jak te bez skryptu czy planu. Postanowiliśmy odwiedzić Landmannalaugar. Są to kolorowe góry w środku niczego, a w dosłownym tłumaczeniu gorące źródła ludzi z interioru. Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc, które staje się coraz częściej odwiedzane przez tych bardziej wymagających turystów. To miejsce pozwoli Ci doświadczyć prawdziwej Islandii. Zabierzemy Cię dzisiaj w naszą wspólną podróż. No dobra, to co? No to jedziemy na Landmany. Zimy dalej nie ma. Zimy nie ma, troszkę puszku spadło, wszystko przemarzło, piździ jak cholera, więc jedziemy się przejechać, zobaczyć jak tam te Landmany od lata. No właśnie, dawno nas tam nie było. A teraz pojawiła się szansa, że można wreszcie tam wjechać. Znaczy, to się okaże. To się okaże, Zawsze musi być jakaś przygoda. zawsze musi być przygoda, No. jest sprzęcik, jest Daria z tyłu, No. która nas będzie wyciągać, Dokładnie. jak będzie trzeba. Ty, a ma melinę? W tej skrzyneczce Aha, chyba. dobra. Chyba, nie sprawdziłem, ale słuchajcie, w tym roku właśnie ta zima jest okropnie słaba. Śniegu prawie w ogóle nie ma. Największy śnieg, jaki mieliśmy w tym sezonie zimowym, to spadł w październiku. Październik czy listopad? W październiku, No, to no, było no. właśnie w październiku. A to dosłownie... Z pół metra śniegu chyba Tak. w jedną noc. No. No i oczywiście wszystko się roztopiło po 3 dniach. Od tamtego momentu praktycznie w ogóle tego śniegu nie ma. Jedynie gdzieś tam w wyższych partiach gór, ale tego śniegu też no, nie ma za wiele ogólnie. Bo zazwyczaj też na Islandii przedłuża się nieraz, nie ma zimy aż do stycznia i styczeń zawsze gdzieś tam uderzy, prawda? Tak. Mocniej lub mniej, a zawsze jest. Tak. Ale w tym roku to jest jakaś naprawdę anomalia, bo jak spojrzymy na pogodę na przykład w Polsce, no to ogromne mrozy, dużo śniegu, a w Stanach Zjednoczonych klient, którego miałem na wycieczce, no mówi, że musiał wrócić do minus 22 w Jersey w Stanach, nie? Masakra, no. A u nas jest na plusie i to było mnóstwo dni w styczniu, gdzie temperatura gdzieś oscylowała w okolicach 8 stopni, stary na Kurczę, plusie, nie? przecież na święta Bożego No. Narodzenia jak byłem w Polsce, Tak. w Egilstadir, tutaj na Islandii, było 19 stopni. No. Była jakaś rekordowa temperatura w tym okresie. Tak. No masakra, 19 stopni w nowy rok. Gadaliśmy wcześniej po angielsku, też w pewnym sensie to jakby wprowadza jakąś taką mentalną blokadę, bo jednak... Szczególnie mówienia przed kamerą, nie? No, Bo jednak bo jakby, znaczy nie ma problemu mówić dla nas po angielsku, Nie. jak pracujemy to też pracujemy po angielsku, ale czasami nie czujemy się w 100% Sobą. naturalnie, a mówię szczególnie przed kamerą, bo to nie chodzi o to, jak rozmawiamy z Tak. kimś tam i tak dalej. Dokładnie. Ale tutaj poza tym my też się znamy bardzo długo i to też dla nas no, nie jest naturalnym językiem, żeby mówić między sobą po angielsku. między sobą po angielsku, nie? No, Dokładnie. wplatamy tam jakieś słowa często, no bo siłą rzeczy po wielu latach na emigracji, no to czasami się po prostu pieprzy, nie to, że tam zapomniałem języka! Nie, języka się nie zapomina, tylko no czasami po prostu się idzie na skróty, nie? Dokładnie. Będzie zapowiedź naszego nowego projektu w postaci konwoju. Na co dzień oferujemy prywatne wycieczki. Gdzie my jesteśmy kierowcami, my was obwodzimy I robimy, po Islandii i robimy też zdjęcia. Natomiast tutaj każdy będzie miał możliwość wypożyczenia Jeepa Wranglera i będziemy jechać w konwoju. I to myślę, że tutaj zaczniemy od małych grup, 3-5 samochodów dodatkowych z jednym guidem, z jednym przewodnikiem. Z przodu jedzie guide swoim samochodem i uczestnicy jadą swoimi samochodami. Jedziemy w konwoju przez Islandię przez 5 dni. Zwiedzamy bardzo fajne miejsca. Trasa jest głównie nastawiona na to, żeby jednak był codziennie off-road. I właśnie chcemy, żeby osoby, które lubią off-road, dołączyły i mogły po prostu jeździć tutaj z lokalnym guidem
lokalnym przewodnikiem po tej Islandii. Osoby, które chciałyby się nauczyć, jak się jeździ terenówkami, jak się przejeżdża przez rzeki, jak jeździć w trudniejszym terenie, co robić, kiedy załączać centralną blokadę mostów, blokady mostów i ogólnie jak się przejeżdża przez sway bar. Sway bar, bo też się może okazać, że ktoś zaawansowany, ktoś kto na co dzień jeździ w terenie, upala, też może dołączyć jak najbardziej, także to będzie otwarte dla każdego. Chodzi o fajną przygodę, fajne towarzystwo. Fajną grupę dokładnie. i też dużym plusem będzie to, że będziemy to fotografować i filmować tak jak to robimy na co dzień, więc z takiej wycieczki będzie taki pakiet udokumentowanych właśnie zdjęć i filmów z tej przygody. Będziemy. Szykuje się fajna wyprawa i chcemy zrobić właśnie małą zapowiedź. Też trzeba mieć na uwadze to, że taki off-road jest nielegalny na Islandii. Można jeździć tylko i wyłącznie drogami, które są wyznaczone. Mamy tutaj dużo świetnych dróg off-roadowych, które właśnie też zawierają różne przekraczanie rzek, trudniejsze, lżejsze tereny, ale doprowadzają nas do wspaniałych miejsc, więc jakby trzeba na pewno opowiedzieć o takich miejscach i o zasadach, które tutaj panują, bo jednak trzeba się ich trzymać. Dokładnie. Car has a rear-wheel drive, Oh yeah, you have to be careful. and that ice was woo. But when it's slippery, you can just, while you drive, Miro, Yeah. you can just turn the You can for do that, edge. Yeah, while you're driving, yeah. Okay. Just but gently. Can you do that on this type of road? Or No, on the gravel? when you feel it's no necessary or Yeah, it's no, like I'm too not gonna do slippery. it. Maybe as soon as we hit the gravel. Exactly, but not even that. Whenever you feel like it. Check. Is it actually working? Freezing. Jak tam przebieg sytuacji? So far so good, jak się to mówi. W Kielcach? W Kielcach. No, dużo śniegu nie ma, aczkolwiek są takie momenty, że trzeba się jednak troszkę wlić przez niego, ale jest dobrze. Jest tak jak myśleliśmy, że będzie. Póki co, zobaczymy jak będzie dalej. Warunki są naprawdę piękne, jest piękna pogoda. Piździ jak cholera, ale co? Ciepło ubrani, maseczki są. No i te buciki! Popatrz na te buciki, szefa! I pan Paweł! Tam kombinujesz? No nic, trzeba się przelecieć, żeby pokazać to piękne miejsce. Jest strasznie dużo słońca, ale będzie okej. Widoczki są przepiękne. Nie, no bardzo przyjemna trasa. Kurczę, Nie spodziewałem się, że aż tak lekko pójdzie. no. Aż za lekko. Jedzie się lepiej niż w lecie. Z tego względu, że nie ma za dużo śniegu. No, jest za duża amortyzacja zresztą. Dokładnie. A mimo wszystko, no, mamy spuszczone powietrze do ilu? 12 PSI, tak. Droga jest płaściutka. Wszystkie dziury są po prostu załatane śniegiem. No i można lecieć.
Co tam? No właśnie nagrywam. No słuchaj, no piękna pogoda, Czad jest, nie? czad jest. Kurde, świetnie. Pierwszy raz jestem tutaj w zimie No, i wygląda to nie z tej ziemi. Po prostu absolutnie. nie z tej No ziemi. nie, no te Ten widoki są... landscape, no kurde, To jest coś pięknego. No. piękne widoki, piękna pogoda. Trochę wieje oczywiście, ale No. momentami nie. Dokładnie. Ale samo to, żeby po prostu tu przyjechać, usiąść sobie i tak popatrzeć, coś pięknego. No właśnie taka cisza, ale cisza i spokój. Oprócz wiatru delikatnego to dosłownie Nic się cisza, nie dzieje. cisza, spokój. No i też fajnie zobaczyć właśnie tę górę tutaj w Żyźnie. No. No bo normalnie w trakcie lata, no to ta góra jest czarna. Tak. Tutaj delikatne jakieś takie mech się przebija w tych rynienkach. No. Ta góra jest tutaj zielona. W sumie teraz to nawet nie widać, że to jest, wiesz, jeziorko, nie? Krater. To jest krater powulkaniczny zresztą. Kolejny podjazd, kolejny piękny krater. No to jak widoczki się prezentują. Jesteśmy coraz bliżej. W zasadzie musimy podjechać tam za tą górką i tam już będzie Landman Legar. Fotka zrobiona? Zrobiona. No to super. Bardziej się czułem. Dobry! Ja tak ładnie wyglądam? No. Pod tymi barwnymi szczytami kotuje się wulkan, który zasila lokalne tereny geotermalne. Zaraz obok źródeł mieści się schronisko wraz z polem namiotowym. Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc do kampingu położone tuż przy ogromnej warstwie lawy, która powstała 549 lat temu podczas erupcji Torfajekuitl. Geologicznie to bardzo świeża lawa, po której można dziś spacerować piękną trasą. Jesteśmy na źródełkach w ciągu zimy. Dojechaliśmy, droga była super, widoki są przepiękne. W lecie zazwyczaj jest bardzo dużo ludzi, więc też ciężko. Landmany i ogólnie Highlandsy są jakby mniej uczęszczanymi terenami nawet w trakcie lata. Aczkolwiek coraz więcej ludzi dojeżdża tutaj. No jest tym przepiękny, no oczywiście każdy chce dojechać do takich miejsc, gdzie jest jak najmniej ludzi. Więc bardzo często w tym tutaj geotermalnym źródełku jedynek bardzo dużo ludzi. A teraz w całej okolicy nie ma dosłownie nikogo oprócz nas. Ludzie też przyjeżdżają do takich miejsc właśnie jak Landmany czy Torsmork, przez to, że już byli na Islandii, to chcą zobaczyć coś innego, prawda? Jak jedziesz pierwszy raz na Islandię, to zazwyczaj zwiedzasz te najbardziej popularne miejsca, bo jednak są najbardziej dostępne i też są popularne z konkretnego powodu, bo są piękne i są łatwo dostępne, tak jak też Czarna Plaga czy wodospady, ale to ja sam na przykład jak przyleciałem na Islandię w 2017 roku, no to na Landmanie dotarłem dopiero w 20 albo 21, bo zawsze myślałem, że to jest tak ciężki teren, że trzeba mieć porządny samochód, więc no i wypadałoby, no bo często zdarza się jednak tak, że ludzie przyjeżdżają byle jakimiś samochodami
no i utykają, czy to na drodze czy w rzekach. A szczególnie tutaj te rzeki, prawda? Nawet mieliśmy w tamtym roku jakieś poważne przypadki, że no ludzie taki błąd popełniają, no to wjeżdżają na pełnym Tak. i No i zalewają. woda zalewa wszystko od góry, zatrzymuje i zasysa tak jeszcze. zasysa wodę, no i jest po silniku. Zresztą ty miałeś kilka akcji, gdzie tam, no może nie, no odbierałeś gościa, który Odbierałem gościa, który zalał chciał Porsche. przejechać Porsche Cayenne. Nie polecam. Aczkolwiek mam tutaj właśnie znajomego, który ma tutaj mały biznes i ma ten Mountain Hall, taki mały bus z różnymi produktami pierwszej potrzeby tutaj na Landmannach i on mówi, że dosłownie codziennie. Nie ma takiego dnia, żeby ktoś nie zatopił silnika w rzece. Nie ma takiego dnia. Czyli to się bardzo często To się zdarza. bardzo często zdarza. Tak. No niestety, no różne są informacje, bardzo dużo osób jak przyjechało na Islandię, przejechali Dacią Duster bez problemu i trzeba opowiedzieć światu, że nie ma problemu, przecież to jest tak łatwe. Pewnie, że tak. Ale przychodzą takie momenty, że rzeczywiście ta woda jest dość głęboka, No. albo jakieś rzeki po prostu mają nadmiar tej wody, no i bardzo łatwo utopić ten samochód, jeszcze szczególnie jak się nie wie, jak przejeżdżać przez te rzeki. No ale nie no, ogólnie super. Daria chciała nagrać dobre ujęcia swoim dronem, ale urządzenie stwierdziło, że nie będzie polegać na sensorach i uderzyło w górę. To co, akcja jest tego typu, że Zgubiliśmy drona. Nasza znajoma gdzieś uderzyła i trzeba go znaleźć. gdzieś w tych rejonach tutaj, nie wiem, mam nadzieję, że uda nam się gdzieś namierzyć. Mamy lokalizację, więc wstępnie gdzieś jest tutaj dosłownie. Mirek będzie próbował podejść kawałeczek, żeby zobaczyć. Miro wykazał się dużą odwagą i wszedł na sam wierzchołek, a to, co tam zobaczył, przerosło jego najśmielsze oczekiwania. Not a bad place to crash your drone. Totally. Whew. I'm dying. Chcielibyśmy zaprosić Was na wycieczkę, którą organizujemy 7 czerwca. Super, wyjątkową podróż życia, gdzie będziecie z nami jeździć po Islandii. Przez 5 dni będziemy jeździć przez piękne islandzkie tereny. Będą to jeepy Wranglery. Codziennie kładziemy nacisk na to, żeby zwiedzić tą nietypową Islandię. Będziemy dużo jeździć po Highlandsach, gdzie te tereny są dość trudne, ale nie przejmujcie się, bo to wycieczka jest w pełni organizowana z leading guidem, czyli przewodnik, który będzie jechał pierwszym samochodem i będzie Wam pomagał, jak przejeżdżać przez rzeki, jak wjeżdżać na lodowce i przejeżdżać przez różne trudne tereny. Ogólnie będzie świetna atmosfera, będzie to mała grupa, będziesz mógł dołączyć, jechać swoim samochodem, będziesz mógł zabrać ze sobą dziewczynę, rodzinę.
Dzieci? Nie ma problemu. Psa? No będzie trochę trudniej, bo jest kwarantanna, nieważne. Ale zapraszamy, bo będzie naprawdę super. Woo!